Ja to robię na gorącej chłodnicy. Silnik został bardzo mocno rozgrzany. W związku z tym chłodnica zaczęła być plastyczna. Nie wolno tego próbować prostować na zimno. Hejka, tu Hania. Ta, która uczyła swój motocykl latać, ale nie nauczyła go lądować. Jeśli nie wiesz, co się stało w górach w Pakistanie i jak uruchomiliśmy moto po 20-metrowym locie, zajrzyj do poprzednich odcinków tej serii. Dzisiaj pokażę Ci, co jeszcze musieliśmy zrobić, aby kontynuować podróż. Zamieszkaliśmy w Chitralu. Jest tu boisko do polo i codzienne treningi zawodników. Ale próżno tu szukać serwisu i części dla europejskich bajków. Musieliśmy sobie poradzić tym, co udało się znaleźć. Czy naprawimy moje moto chochlą, szczotką i kuchenką? Zapraszam Cię do podróżnego warsztatu Jacka. No to się nawet zaplątał taki kabelek. Nieźle ubłocony, nie? No, czy nieźle ubłocony i nieźle tutaj skrzywiony jest. Na manetkach mam błoto. No. Musiałeś w spa być jakimś. Dobrze, gotowa? Tak. A czasza krzywa, że hu. Thank you. Przejazd przez hotel. Ja. Tutaj ludzie zarobię. Mashallah. O, dawno nie jeździłam. Za 3 dni. Ej. Dobra, możemy. Można? Nie pamiętam, gdzie ja go widziałem. Chyba tutaj gdzieś zaraz. Tutaj. Tak. Salam alaikum. So, what do you think? It's okay? Should I take it off? Sandra? Take it off? Oh, Raubasa. Because here you see, here is a lot of mud. Yeah. Azan diwaçam Raubasa. Aşağı başte. Davalta kilo kana. Damu basam. Davalta kilo. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest Head and Shoulders. Head and Shoulders. Musicie przyznać, że szampon dobrze pasuje do mojego motocykla. Nie będzie miał nigdy łupieżu.
Chyba pierwszy raz będzie aż tak pachniał. Wracając do tego, co my robimy dzisiaj, to musimy przejrzeć mój motocykl i Hani samolot, bo Hani samolot coś szwankuje ostatnio i być może nie ma pełnej sprawności. Co to mówisz, jaki jest samolot? No ten. No, Roman. samolot przecież. A nie To samolot? jest Pegas. Pegas. Mówmy się, że to jest Pegas. Sprawdzamy, co się wydarzyło, tak? Dzisiaj jest ten dzień, żeby sprawdzić dokładnie, co podczas tej przygody stało się z Hani motocyklem. Wiemy, że jest skrzywiona czasza, wiemy, że jest połamanych trochę plastików, wiemy, że jest skrzywiona chłodnica i mam nadzieję, że to już poza jakimiś drobiazgami jest wszystko. I że więcej żadnych nieprzyjemnych niespodzianek tam nie będzie. A na fundelku to wszystkie te plastiki po prostu się trzęsą, bo one się nie trzymają niczego. No to już wiem, dlaczego tak mi się kwadratowo stawało na ten hamulec. On się trochę skompresował. Patrzę, bo tu jest w ogóle ta czasza dość mocno jakaś poprzekrzywiana. Tu jest taki cios, jakby poszło po czymś. On poleciał chyba po tym, no. po zboczu, no. No dobra, ale wiesz co, powiem ci, że kurczę, Kundel gniotcia, nie ma emiocja. teraz tak, trzeba by było kupić trytytki i rzepę, nie? I teraz co, patrzymy, tu były chyba same warsztaty mechaniczne. Tak, ja bym się w warsztacie zapytała, wiesz? Ready. Ready. Bye bye, thank you. Dobra, zjeżdżam na dół w tej chwili, bo ja chcę przejrzeć te warsztaty tutaj po kolei, wiesz? Tak. Sklepy, jak będę jechał do góry. Tu jest jakiś z kablami, radiami, dobra. Tu jest jakiś instalacyjny, do niego Tak. zatrzymuję. Dobra. Nie ma? Ja zejdę jeszcze tam, sprawdzę obrazu. Jeździliśmy tak od sklepu do sklepu dłuższą chwilę, budząc nie lada sensację. Jak się okazało, nie tak łatwo w Chitralu kupić rzecz tak podstawową, jak czarne trytytki. 20 bym wziął. Teraz musimy znaleźć krawca i rzepy. Dobra. Krawca i rzepy. Na razie znaleźliśmy ciężarówkę, no. Tak. Patrzcie na to. Ciężarówka, która ma 1,5 piętra. I to jeszcze wysoki parter tu jest. To już jest 1,5. I jeszcze pół to jest, no, 2 kondygnacje. Mam te 1,90 m, bo mi kask doda 10 cm. To ja, no, sięgam do lusterka, to jest, powiedzmy, lusterko to jest 2 metry. Załadowana jest, widać to tutaj bardzo dobrze, do bardzo wysokiego pierwszego piętra. No a kabina już sięga do połowy pierwszego piętra, nie tylko do jego podłogi. Czemu tu jest znaczek Toyoty? Cudne. I to nie jest żart. To wszystko działa. Jest pospinane sznurkami, pętlami. Salam alejkum. Popatrzcie. Cia. I następne worki u góry. Salam alejkum. Can I see inside? Yeah. Super. Thank you. Wow. O, jest marzenie. Marzenie każdego tutaj kierowcy. Bradford, który jest ozdobiony. O.
Tu jest pas, który w tej chwili jest popuszczany, to można było rozładować. No a teraz czas na wejście w takim stopniu po łańcuszkach, które mają odstraszać złe duchy. Po tym stopniu wchodzimy przez pięknie rzeźbione drzwi do środka Bradforda. Patrzcie na to. Tutaj wszystko jest ozdobione w najmniejszym detalu. Wypracowane, oklejone, zawieszone. Wentylator pod sufitem, jak wszędzie. Nawiewy, które się otwiera tutaj. Proszę bardzo, każdy detal tutaj jest ozdobiony. Nawet, nie uwierzycie, patrzcie na to. Patrzcie na to. Tutaj to jest pedał hamulca. Tam jest sprzęgło. A tutaj gaz. Nowoczesna technologia. Mamy ładowanie telefonu. Prędkościomierz. Kierownica ze światłami odblaskowymi. Szafeczki, które tutaj wszędzie są zamykane na, proszę bardzo, kłódeczki. Schowki. Tam zajrzymy do sypialni. Czy tam coś jest? Nie, tam jest więcej zdobień tylko. Kurczę, każdy element jest tutaj wypracowany. A tu mamy konia. Bo mecz polo się zbliża. Problem is here. But fire? No fire. What? Before if we put fire, Oh, like this, like this. like this. Samadgun udah bara. Fire. Lighter. Do you have lighter? Elpida biara kama. Elpira kainda ka bottle shot. Bas. Where from you? Poland. After sir, you want stitch also? Yeah. Heavy bike, how much? Sorry? How much heavy bike? Bike, how much? Priceless. To będzie normalnie dratwą szyte. Perfekcyjnie. Tak? Uważasz, że to jest lepiej? Wiesz co, tak, bo ta nić jest mocniejsza niż taka zwykła nić ubraniowa, wiesz? Jeżeli popatrzysz na to naprawdę jest bardzo trudno rozerwać, więc dratwa to jest to, co tu jest potrzebne. A tu jest warsztat pracy szewca. Dużo szczotek, może tu jeszcze wrócimy na pastowanie naszych butów. Różne sztureczki. Płatki. Nowe budki. Jesteśmy na ulicach Chitralu. Przed nami jest rondo, tam dokładnie, gdzie stoi policjant. I chcę Wam pokazać jedną bardzo ciekawą rzecz, która nas przed chwilą spotkała. Próbowaliśmy skręcić w tą drogę. Ale ona jest drogą jednokierunkową. I teraz ciekawe, czy ktoś z Was by się zorientował, że to jest droga jednokierunkowa. A po czym to poznać? Już Wam pokażę. Jechaliśmy z tej strony, dojeżdżamy do ronda i zamierzamy skręcić w lewo. No i zobaczcie, tutaj po lewej stronie jest znak. Ten znak tutaj mówi o tym, że ta droga w lewo jest drogą jednokierunkową.
Musimy jechać prosto, żeby nawrócić. To jest jeden kierunek. Tak to jest oznaczane. Onion. Vegetable. This is one. One vegetable and an onion. This. Enough. How? One. One. Okay. Yes. Na wagę tam poszło. Zaważone. Okay, how much is it? 120. 120. Okay, Okay, right. thank you. No i to jest taki Pakistan, który kocham. No. Znaczy taki świat, który kocham. Same ładne obrazki. Jestem. Dobra. I co się okazało? No wiesz co, z chłodnicą jest dobra wiadomość, bo ona nie wygląda na to, żeby była w jakiś sposób gdzieś przerwana i będę mógł naprawić tutaj mocowanie, poprawić je, bo z dołu zostało wyrwane zupełnie, góra jeszcze trzyma, będę mógł to odgiąć, bo nie jest lutowane na stałe, tylko zaginane tutaj w tym fragmencie. No i będziemy mogli tą chłodnicę wyprostować mocowanie i przymocować ją tak, żeby była bliżej. To powinno nam pozwolić swobodnie jechać dalej. Wtedy po prostu te wszystkie tutaj mocowania plastików poprzesuwamy to do przodu, bo całość poszła do tyłu przy Ale to przylocie. nieźle dostało tutaj też, nie? Tak, Widać no na to jest wyrwane zupełnie od tego. To wszystko było, widzisz, przymocowane tutaj. Chłodnica poszła do tyłu. No i teraz w sumie to jest dobre pytanie. Jeżeli to mocowanie zostało tutaj wyrwane i tamto zostało wyrwane, to jeżeli byłby tutaj gmol i motocykl spadł w taki sposób, to przypuszczam, że ten gmol zdemolowałby tu cały motocykl.
sytuacja wygląda tak. Główny element mocujący jest wygięty. To jest ten, co prostowaliśmy tam na dole, w tej przepaści, żeby w ogóle stąd odjechać. To jest to, co się mocuje tutaj do ramy. No i tu są ślady niestety prostowania, wkładania tego kamienia do środka. No ale nie było wyjścia, bo inaczej byśmy nie ruszyli. Było to tak zagięte, że nie było jak tego wyprostować. Więc to jest element główny mocujący, który przychodzi tu i powoduje to, że cała czasza się skrzywiła. Ale oprócz tego mamy skrzywiony ten element prawego mocowania, jak motocykl leciał na boku po ziemi, jak uderzył. Mamy skrzywiony ten element tutaj na środku niedużo, bo sama końcówka to jest mocowanie pod lampą szyby. Jeszcze druga strona, drugie mocowanie tutaj plastiku też jest wygięte całkowicie. Więc to wyprostujemy, tą rurkę całą wyprostujemy, ten element trzeba przywrócić, bo widać, że on tu pękł nawet troszkę ze spawu, ale to jest niedużo. Przywrócimy go z powrotem na miejsce. No i najważniejsza praca będzie się odbywała tu, ale bardzo dobrze to zostało wymyślone przez konstruktorów Hondy, bo nie jest pospawane w całości, tylko jest pospawane to wzmocnienie tu i tu. W związku z tym przygięło się na elementach niespawanych, więc w tym momencie będziemy mogli złapać to tutaj i przesunąć z powrotem to mocowanie na swoje miejsce. Wtedy będziemy mogli jeszcze postawić po jednym punkcie, żeby to wzmocnić. No i tak naprawdę tutaj z przodu to są niewielkie straty. Licznik cały, lampy całe, szyba cała, kierunkowskazy całe. No, po prostu to był perfekcyjny lot. Może lądowanie nie było całkiem telemarkiem, ale było poprawne. Chłodnica jest bardzo wygięta, wiesz, i widać nawet tutaj, że te wszystkie wężyki to się powyginało. Spróbuję ją troszkę naprostować przed prostowaniem tamtego mocowania. Uwaga, start. Kosmetyczne poprawki. Za dużo ryzyka, za duże ryzyko. No i widać, jakie jest wygięte. Ta chłodnica się przemieściła do tyłu, zderzyła się tutaj z głowicą i wygięła się, tak jakby przekręciła się w taki sposób. No ale w tej chwili jest tak, że może jechać. To jest trochę spłaszczone, ale nie mam co zrobić. Jest ok. Może troszkę mi się uda odjąć gorące. No to jest narzędzie do chłodnic. Klucz 14 napisane jest do chłodnic. 19 do chłodnic. Powinno być ok. No tutaj już uzyskaliśmy luzu trochę, jeżeli chodzi o przewód zasilający wentylator. To się odsunęło. Pozostaje lekko wyprostować te mocowania. Raz. Odsunęło się w ten sposób do radiatora. Tutaj to samo ciach. Ja to robię na gorącej chłodnicy. Silnik został bardzo mocno rozgrzany. W związku z tym chłodnica zaczęła być plastyczna. Nie wolno tego próbować prostować na zimno. Z dodatkowych narzędzi udało mi się pozyskać coś w formie młotka. A drugie narzędzie to jest taki mini łom z chochelki, która się zużyła. No, chochelka Ona rzeczywiście. była dotąd mieszana. Widać, że to był człowiek praworęczny, bo kąt tutaj mieszania pokazuje, że to jest człowiek praworęczny. No dobra, ale tak czy tak to wyprostowałem ten element. Wycofałem chłodnicę, nie odpinam jej. No i teraz zajmę się w jakiś sposób przymocowaniem tego elementu do całości.
coś może pokleimy. Chcę ją spiąć wiesz, w ten sposób, nie? Żeby ona w całości się trzymała. Najprawdopodobniej wezmę opaski takie, no jak się Krecetki? ma- nie, te opaski takie metalowe, tak jak te, tylko większe. Zaciskowe. Zaciskowe, tak. Masa dwuskładnikowa. Chyba miałem przeczucie, że to będzie potrzebne. Ja z tej masy zrobię mocowanie tutaj. Zahaczę się o tą krawędź. Wcześniej to wygnę tak, żeby to tu pasowało i zrobię takie, uformuję zaczepy. A do środka tutaj, do wewnątrz damy kleju dwuskładnikowego, takiego, który za chwilę kupimy przy obiedzie ze sklepu. No i to powinno złapać, plus jeszcze te opaski. Mam nadzieję, że będzie to dobre mocowanie. Jedziemy złamać jakieś części do butelki. Taką kładzinę. Nie wiem, gdzie jest ten spadek. Może ktoś się będzie pamiętał tutaj z wczoraj. Can you weld plastics? Right. Join there? the plastic. Yeah. Okej. Wszędzie są jakieś rzeczy. Okay. I need to fix it. Tak, a jak bola? O. Ja będę przy nim tutaj, wiesz? Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. A opaska jest potrzebna do wzmocnienia tych elementów. Wiesz, myślałem, że on w jakiś sposób będzie to spawał, ale on nie spawa. Nie łączy plastiku. To nie ma nic wspólnego ze spawaniem plastiku. Niestety. To jest
Rozgrzane na gorąco, przepraszam za... To jest rozgrzane na gorąco i wtopiona tutaj opaska. No to pomoże na to, żeby to się trzymało kupy, ale to nie jest pospawane, no, połączone jest. Więc ok, możemy to tak zostawić, natomiast nic więcej tutaj nie dajemy do spawania. Płacimy i znikamy. Patrzę jeszcze tutaj, o tu jest sklep z opaskami. Uważaj, żeby na statku nie wrócił. Wiesz, tu już Są opasy. give me focus. Focus. Sklep z dobrem wszelakim. Ja lubię sklep z złomem. Thank you, sir. Thank you. You have first make a steak. Okay. And another one is this one. Okay. 1 minute I will take you one person who is okay. Okej. To są dwie opcje. Albo on idzie po kogoś, kto umie to zrobić, albo on będzie chciał, żebyśmy poszli do innego miejsca, bo to jest zakład tak naprawdę elektryczny prawdopodobnie i to imadło jest no, być może, że za słabe do tego. Jesteśmy w punkcie naprawy rozruszników i alternatorów. Tu jest całe zagłębie naprawy samochodów. Jacek podjedzie, a ja podążam za niebieskookim mieszkańcem Chitralu. Salam alaikum. Salam alaikum. Drinks, what did you need? I will come. Sorry? Nothing, Drinks. nothing. No, We're we good. Thank We're you. good, thank you. Niezawodne narzędzia. Co? Niezawodne narzędzia. Ale chyba ci się to nie podoba, co robi. Wiesz co, na razie zobaczymy, co będzie dalej, bo jeżeli on tego nie złapie w coś, tylko tak zacznie pacać, to pokrzywi inne elementy, wiesz? Jacek wziął się do roboty, bo No, wiesz co, nie mogę patrzeć. pan młotkowy najwyraźniej nie zna takich sposobów, żeby ustabilizować element przed użyciem młotka. Ło! Pięknie poszło.
Otóż i mój hamulec, który normalnie powinien mieć kształt trójkątny, ta część. Trochę się spłaszczył. Ale jest to dobra okazja, żeby opowiedzieć Wam o innym przypadku, kiedy po raz pierwszy Jacek coś mi naprawił. Jeszcze wtedy mało się znaliśmy, ale pamiętam, że miałam jakąś glebę parkingową i też przygięła mi się dźwignia hamulca trochę za bardzo do motocykla i czymś tam haratała, albo nie mogłam coś przesunąć, nie mogłam na coś nacisnąć. Dokładnie nie pamiętam. W każdym razie pokazałam to Jackowi i mówię, no nie mogę jechać. A on po prostu podszedł do jakiegoś słupa drogowego, wyciągnął go z ziemi, założył na tą część, odgiął, włożył słup na swoje miejsce i wszystko zaczęło automagicznie działać. Myję ręce i jedziemy. Dobra. O. Okay, thank you very much. Jestem czyściuteńki. Jak nowy. Jak nowy i mam nadzieję, że to będzie pasować, bo to jest takie prostowane na oko bez motocykla, ale będzie pasować. Ale powiem Ci, że Pan zrezygnował z pomagania Ci, już tylko się patrzył, jakich narzędzi potrzebujesz. Dziękuję bardzo, bo to bardzo mi pomogło, że zrezygnował, to prawda. Okazuje się, że całkiem dużo pracy jest przy kundelku. Instalację naprawiasz? Tak, wiesz co, tutaj jest to miejsce, gdzie jest tak mało miejsca, znaczy ten punkt, gdzie jest tak mało miejsca i ostatnio była tutaj naprawiona i znowu się ułamała przy lutowaniu. No ale to tak będzie, muszę wymienić cały ten przewód, ale nie mam tutaj dosyć przewodu. To znaczy mam, ale już mi się nie chce go wymieniać całego. Za duża lutownica, ja mam taką wielką kolbę tutaj nie wiem, do dachów chyba. A skąd wziąłeś lutownicę? Wiesz co, od gościa co żelazka naprawia. Co? Od gościa co żelazka naprawia. Coś jeszcze tutaj zostało do zrobienia poza poskładaniem czaszy? Chłodnica jest do naprawy do końca, do posklejania. Później co jeszcze? Plastiki do dokończenia. No trochę jest. Trochę jest. No bagażnik powinno to wszystko już pasować. Nie jest źle. Jesteśmy na dobrej drodze. Ostatnia część składania kundelka. Jacek poszedł do sklepu po jakieś blaszki. Nie wiem, co to za blaszki wymyślił i o co chodzi, ale zaraz zobaczycie, jak będzie wracał. Co to za węża przyniosłeś? Węża tego rurka. To będzie tajemnicza rurka nowej technologii. To jest w ogóle Magic. Magic, który kosztuje 60 rupii. Powiem Ci, że nie umiem tego przeliczyć. To jest jakieś 50 groszy. Tak mi się wydaje. Pokażemy Magica. Magic wygląda tak. To jest inny klej dwuskładnikowy. Jego już używałem wcześniej. Dość dobrze się wiąże, ale ma ograniczoną ilość materiałów, do których się łapie, więc będziemy próbować. To jest drugi taki. Tu jest klej, z którym trzeba bardzo uważać. Jakąś ma taką właściwość, że jak się go tylko doda troszkę na coś, to nie jest kropla, tylko zaczyna natychmiast wędrować po materiale i wyszukuje ręce. Skleja dobrze skórę, materiały tak sobie, ale jest bardzo dobry, bo jest. A tu jest w ogóle magiczna siatka, bo poszedłem po blaszki z dziurkami, żebym mógł połączyć plastik i jakoś to skręcić, ale tego nie było. No i wymyśliłem taką siatkę. To jest siatka z nierdzewki. Poprosiłem, żeby mi pocięli na takie małe kawałki. I mój plan jest taki, że jak będę miał 2 kawałki plastiku,
to tą siatkę zagrzeję nad palnikiem, nad naszą kuchenką i wtopię ją w plastik, a następnie na to rozpuszczę i posklejam magiczną rurkę. Tak wygląda plastik z zatopioną siatką. Złapał trochę sztywność. To było całkiem wyrwane. Tego tu w ogóle nie było. Znaczy ten element środkowy był oderwany razem ze śrubą, a teraz już jest przymocowana na nim śruba. Tu są takie szycia delikatne, ale ten fragment był oddzielnie. W ogóle gdzie indziej sobie leżał. No, tak to będzie. A tu jest dziura. Wygryziona. Tak, tu mieszkają jaskółki. To się nazywa szycie plastików za pomocą trytytek. I trzeba być naprawdę do tego zdolnym manualnie, żeby takie piękne rzeczy robić. Tak to wygląda z drugiej strony. To co, jedziemy na dół, nie? Tak. Po kilku dniach prac wyjechaliśmy na testy. Wszystkie tymczasowe naprawy, które wykonał Jacek, musiały przecież przetrwać kolejne tysiące kilometrów, zanim dotrzemy gdzieś, gdzie będzie można dostać części do CRF-ki. A jak Ci się jedzie kundelkiem teraz? Jedź Bardzo przede dobrze. mnie. Prosto jest ta konsola cała, wszystko? Tak. Prościuteńko jest wszystko. Tak? No to Tak, super. bardzo stabilnie w ogóle kundelek jedzie. To super, to wygląda na to, że się udało. Myślę, że na pewno. Kundelek jechał, jakby nigdy nie zaliczył żadnej gleby. Prowadził się stabilnie i precyzyjnie wchodził w zakręty. Dla Jacka było ważne, żeby wszystko działało jak trzeba i żeby było mi wygodnie. A mnie cieszyło, że znów mam do dyspozycji sprawny i bezpieczny motocykl. No i jeszcze to, że uratował plastiki z pakistańskim malowaniem Trakart, które bardzo lubię. Wkrótce pojechaliśmy dalej, przez Pakistan, Indię, Nepal, Bangladesz, Chiny i Laos. Wszystko wytrzymało pięknie aż do Tajlandii, gdzie wymieniliśmy kundelkowi trochę części. Ale o tym opowiem innym razem, bo teraz pora jechać dalej.